Dzień dobry, witam Was na kolejnym vlogu. Jesteśmy w okolicach Rodan, Parku Narodowego. Aktualnie ogarniamy się. Jest 13 stopni, jak widać mam ciepłą czapkę, więc nie jest za ciepło. Troszkę słońce się przebija, lekko mrzy. Musieliśmy sobie podgrzać wodę, bo niestety zimniutka. Nasz prysznic Jakimy nie jest w stanie nagrzać się przy tak niskich temperaturach od słoneczka. O, teraz słoneczko wychodzi prosto na mnie. Dzisiaj tak naprawdę nie rozkładamy żadnego biwaku, żadnych krzesełek. W zasadzie tylko szybciutko sobie zjemy jakieś śniadanie. Myślę, że znowu wleci nasienie liofilizat. Wczorajsza kruszonka z jabłkiem tak nam zasmakowała, że chyba powtórzymy. Dzisiaj mamy taki setup. To jest przygotowanie wszystkiego na szybko. Nie rozkładaliśmy właśnie tych ani krzeseł, ani stolików. Wszystko robimy na tej klapie od Paki. Mamy taki tutaj prowizoryczny stoliczek. Kawka już jest zrobiona. Zaraz będziemy liofilizaty jeść. Dzisiaj zjemy sobie coś innego niż kruszonka jednak. Zjemy sobie jakiś krem. Krem Catalana sobie zjemy. Nie mam pojęcia, co to jest, nie jadłem nigdy. Więc będziemy testować, czy jest w porządku. No i już wiemy, jaki jest plan początkowy. Startujemy do kopalni. Mamy tu w zasadzie 15 km do tych kopalni. Podobno jest bardzo spoko, więc najpierw to sprawdzimy w pierwszej kolejności, a później zobaczymy, co dalej. Jemy sobie tego liofilizata i smakuje to jak taka mokra babka cytrynowa. Dosłownie jakbyśmy po prostu taką babkę cytrynową mieli. Bardzo dobre to jest, kurde. No, stawiam to tak na równo z kruszonką z jabłkiem. Skorzystamy z okazji, że jest sobie rzeczka i napełnimy sobie wody do baniaczków i wlejemy do prysznica, bo już nam się skończyła, a darmowa woda zawsze jest spoko. A myślę, że tutaj w terenach Parku Rodane, myślę, że ta woda jest czyściutka, zresztą wygląda dobrze. Właśnie idziemy kupić bilety do kopalni. Zobaczymy, ile kosztują. Jest tu jeszcze jakaś kawiarenka, może napijemy się jakiejś kawy. Kawę. Wygląda to bardzo zachęcająco. Tak wygląda wejście. Tutaj. O, właśnie tak to wszystko się prezentuje. To nic. Wchodzimy do środka. Tu podobno się wjeżdża. Znaczy widzieliśmy przed chwilą, jak wjeżdżali tutaj kolejką do tej kopalni. Zobaczymy, jak to wygląda. Kupiliśmy bilety, zapłaciliśmy za naszą dwójkę 400 koron norweskich i mamy w zasadzie parę takich drobnych muzeów na zewnątrz, czyli mamy stodołę, jakieś takie pomieszczenia. Jeszcze w środku jest jakieś muzeum, zobaczymy, jak to wygląda. No i jest wycieczka do kopalni kolejką. Myślę, że potencjalnie jest to całkiem spoko cena, ale ocenimy już na koniec wycieczki, czy rzeczywiście było warto, czy nie. Pani przewodnik właśnie nam powiedziała, że jedziemy 600 metrów w głąb góry. Interesujące.
Trochę się wychłodziliśmy w kopalni, więc pora się ogrzać ciepłą kawą i serniczkiem i jakieś mamy ciastko tutaj, więc smacznej kawusi. Jeszcze żeby dokończyć temat kopalni, to myślę, że warto było tam być. Te ceny biletów były naprawdę spoko za to, co widzieliśmy. Wjeżdżaliśmy na dół, była tam trochę wycieczki, trochę opowiadania, bardzo spoko to wyglądało, więc jeśli byście tam byli w tych okolicach, to bardzo Wam polecam, spoko. Ciasto i kawka, wszystko było bardzo dobre, jesteśmy zadowoleni. No i teraz dojechaliśmy do następnego punktu naszej wycieczki. Jesteśmy na punkcie widokowym, który się nazywa Snohetta. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Ogólnie norweski nie jest łatwym językiem. Jest to taki dosyć skromny hike, bo godzinny w tam i z powrotem. Podobno mają być bardzo ładne widoki i już się zapowiada to mega dobrze. Jest godzina 18, więc nie chcemy już dzisiaj szaleć na jakieś bardzo duże hajki. Myślę, że może jutro uda się coś zrobić, coś większego, coś bardziej na wyższym poziomie. A dzisiaj to już tak delikatnie, ale jest turbo zimno. Myślę, że jutro wyciągniemy puchówki, bo jest już spadło poniżej 15, jest około 13 stopni, do tego jeszcze siąpi tak lekko takim deszczykiem, no i odczuwalna, no i mocno wieje i odczuwalna temperatura jest dosyć niska. W Polsce teraz jest prawie 30 stopni, tak więc różnica jest całkiem spora, no ale przyjechaliśmy tutaj trochę się ochłodzić, no i tak naprawdę to się udaje. Dotarliśmy na szczyt i, szczerze mówiąc, przywitało nas coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Było takie schronienie zbudowane z takich drewnianych bali z przeszklonym widokiem na panoramę. W środku było takie palenisko, które aktualnie się nie paliło, bo zbyt ciepło, ale temperatura tam panowała dużo wyższa niż na zewnątrz i pozwoliliśmy chwilę sobie posiedzieć i ogrzać się, ale naprawdę tego się nie spodziewałem, no sztosowo to wyglądało, bardzo przyjemnie się tam siedziało, tylko niestety nie można tam biwakować w środku, no bo od razu znak na wejściu, zakaz biwakowania, a myślę, że tam ze śpiworem to można byłoby niezłe nocki zaliczyć z takim widokiem. Oj, marzy mi się taki widok z mojego apartamentu przyszłego, jaki kiedyś się dorobię. Jest naprawdę, ten widok był naprawdę dech zapierający w piersiach. Kozacki, kozacki. Póki co spaliśmy tutaj 3 noce, o ile się nie mylę, tak? Chyba 3 noce. I tak szybko podsumowując 3 noce, w okolicach na razie tego Rodan i tam, gdzie byliśmy, jest to ogólnie raj dla biwakowiczów. Pełno kamperów, dosłownie na każdym miejscu można się zatrzymać i tych miejsc jest tak dużo, że trochę się obawiałem, że trzeba będzie szukać przez ten park Fortnite i że coś będzie pozajmowane. Ogólnie nawet, ale jeśli nawet coś jest zajęte, to nie jest najmniejszy problem, bo dosłownie 100-200 metrów jest podobna miejscówka, pusta. Ogólnie miejsc jest tu tak dużo. Na takich równinach, na takich stepach zdarzają się sytuacje, że jest na przykład jeden kamper i 300 metrów jest drugi. I tak by przestrzeń między tymi kamperami pozwala tam na jakąś pewną prywatność i nie ma takiego zatłoczenia, jak mogłoby się to kojarzyć z jakimiś kempingami w Polsce czy w innych miejscach. Tutaj jest naprawdę przestrzeń i komfort biwakowania. Mamy też gościa tutaj po drodze na trasie. Siemano. Niby takie owieczki, nic specjalnego, a jednak człowieka cieszy takie spotkanie ze zwierzakiem. Dzień dobry, witam się z Wami
w następnym dniu. Wczoraj zakończyliśmy hajki i podjechaliśmy sobie w okolice Dover. Niestety złapał nas deszcz i to taki dosyć intensywny, więc na szybko w kapoku rozkładałem namiot, cały sprzęt tutaj. No i spędziliśmy noc w zasadzie, całą noc praktycznie padało. Namiot się sprawdził, nic nie przemokło. Jestem naprawdę zdziwiony tym, jak ten materiał taki bawełniany, który tak świetnie oddycha, wytrzymuje takie natężenie deszczu. To naprawdę ja jestem mega zdziwiony. To niezła technologia. Dzisiaj dalej kontynuujemy zwiedzanie parku Rodan. Dzisiaj w planach mamy taki nieduży hike muszę sobie to przeczytać, bo to jest standardowo ciężkie norweskie nazwy. Spranget do Rondvassbau. To jest około 12 km, 300 metrów przewyższenia, więc dosyć prosty szlak teoretycznie. Jest opisany w All Trace jako taki właśnie rodzinny, spokojny. Można tam również na rowerach jeździć, więc sprawdzimy, jak to wygląda. Zapowiada się dosyć ładnie widokowo. A co dalej, to dowiecie się później. No i dotarliśmy na początek szlaku. Jest tutaj duży parking, dużo kamperów i samochodów. I powiem Wam, zapowiada się to nieźle. W ogóle jest też taka ścieżka też typowo rowerowa. Można sobie tu jakieś podobne rowery wypożyczyć i pojeździć. Jestem już przy starcie szlaku i pokażę Wam, jak to się zapowiada. O, kosmos, totalny kosmos, nie? Te równiny i od razu takie góry. Niesamowity widok. Ogólnie, tak jak wspominałem, można tu wypożyczyć rowery i wypożyczenie roweru dla jednej osoby w jedną stronę to jest 125 norweskich koron. I one sobie tu w ogóle stoją tak nie przypięte, po prostu sobie stoją. Czyli w zasadzie można, teoretycznie jakby ktoś chciał się zachować bardzo nie w porządku, to mógłby wziąć i pojechać i nie zapłacić. Ale tutaj wszystko jest w porządku, każdy jest uczciwy. Nieźle. Dużo tych rowerów, w ogóle jest masa tych rowerów tutaj. To jest niesamowite w tym parku, że można się tu rozbić namiotem i to w parku narodowym. Normalnie można się rozbić w parku narodowym. Jesteśmy teraz już w takiej części już zamkniętej parku narodowego, gdzie już nie można wjeżdżać samochodem, ale możecie sobie zabrać namiot i rozbić się tutaj, biwakować, spać. To jest niesamowite tutaj, to jest coś pięknego. Taka możliwość przebywania jak najbliżej natury, bez żadnych blokad. Oczywiście trzeba po sobie zostawić porządek standardowo, bo to w Parku Narodowym tym bardziej piękne to jest coś wspaniałego. Naszym celem dzisiejszym jest schronisko, stąd można iść na dalsze szlaki. My dzisiaj raczej chillujemy lightowo, już jest dosyć późno. No niestety jest tak, że to biwakowanie zajmuje zdecydowanie dużo czasu, dużo więcej czasu niż gdzieś takie lokalne zakwaterowanie i przez to dosyć późno wyruszamy z biwaku. No a niestety my lubimy sobie pospać trochę i poleżeć. Poza tym dobrze jest, żeby tak słońce jeszcze trochę dogrzało namiot, żeby się wysuszył trochę po jakimś deszczu czy po kondensacie. Tak więc my zazwyczaj wyruszamy 12. O 12 w zasadzie dzisiaj wyruszyliśmy z biwaku, więc trzeba było dojechać jeszcze tutaj, więc dosyć późno wystartowaliśmy. Udało nam się wbić do tego schroniska. Zamówiliśmy sobie kawkę. Jest mega klimatyczne i ciekawostka. Trzeba na bosaka wchodzić, nie można w butach. Zamówiliśmy sobie jeszcze takie pankejki i zobaczymy, co to za norweskie pankejki. Żeby nie było.
Tego nie było tak mało. Po prostu byliśmy tam głodni. Było całe kółeczko. I zostawiliśmy ostatni kawałek, tak żeby tylko pokazać, jak to wyglądało. No, jedzonko było wyśmienite. Taka krótka historia. Jednak nie zamówiłem wafla, tylko zamówiłem taką kanapkę z mięskiem, z takim coś ala mięsem burgerowym, do tego takie jajko sadzone i warzywa do tego. I ukradłem panu wafla, ale poszedłem zapłacić też za tego wafla. Nie było problemu, wszystko się wyjaśniło, więc zjedliśmy sobie i wafla i do tego jeszcze zjedliśmy właśnie tą kanapeczkę z tym mięskiem i z tym jajkiem sadzonym i warzywami. Więc no w zasadzie uzupełniliśmy kalorie, brzuszki pełne, możemy wracać. Trochę kropi, siąpi, więc musimy się pośpieszyć, żeby nie przemóc całkowicie. Właśnie zbliżamy się do parkingu, więc sobie skończyliśmy już ten hike. Oceniam go 10 na 10. Miodzie po prostu widokowo, no po prostu sam zachwyt, po prostu te widoki, no sztos, no dawno nie widziałem czegoś takiego pięknego. To jest naprawdę mega dobre miejsce, więc jakbyście się zastanawiali, czy się tu wybrać, to bardzo polecam. Tryb jest bardzo taki spacerowy tutaj, mało wymagający, więc jak ktoś bardzo nie lubi się zmęczyć, to tu jest idealnie. Zrobiliśmy około 15 km tam i z powrotem, około 300 metrów przewyższenia, tak więc tak jak widzicie, nic wymagającego, raczej takie spacerowe podejście. To wszystko będzie już w tym vlogu. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu.